Dzień dobry. Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom i Waszym pytaniom i Waszym oczekiwaniom, postanowiłam dzisiaj powiedzieć Wam więcej o tym naturalnym preparacie przeciwko kleszczom, który ja robię, o którym już Wam dwukrotnie czy trzykrotnie wspominałam, ale powiem Wam krok po kroku w takim razie, jak ja go przygotowuję. I jeszcze Wam powiem, moi kochani, że on się sprawdza, dlatego że widzę z dolarem, jak idziemy i on po tych chaszczach się tam przemieszcza. No ja to nie, bo ja jestem jakaś nieatrakcyjna dla kleszczy, już wielokrotnie Wam o tym wspominałam, ale myślę, że to jest, ja jestem przekonana, że to jest kwestia tego, że ja jednak codziennie piję zioła, między innymi ten czyściec, który jest szczególnie kleszczom niemiły, o czym Wam też mówiłam między innymi w filmie o czyśćcu. I dlatego ja już nie pamiętam, naprawdę. Wiele lat żadnego kleszcza nie miałam. Więc, ale przy dolarze się sprawdza bardzo, ponieważ ja w tym roku zrezygnowałam, jak Wam mówiłam, z tej obroży chemicznej. Ta obroża chemiczna też, no nie mogę powiedzieć, że ona nie działa, bo ona działa. Tylko na przykład zobaczcie, teraz w maju dolar dawno już powinien dostać, on miał właśnie od maja do września alergię. Robiły mu się takie czerwone place głównie tutaj na stópkach, na kończynach, na samym dole i też na skórze, bo któregoś dnia pamiętam, że tak szłam i na niego patrzyłam i pod światło, jak światło zaświeciło, to on wyglądał, jakby go mole wyjadły, bo miał takie dziury w sierści, tak? A to była też kwestia tego, że tam były te zmienione miejsca i ta sierść mu wypadała. I musiał dostawać taki specjalny zastrzyk antyalergiczny, który powstrzymywał tę alergię. No ale to jest znowu chemia, tak? I tak sobie pomyślałam w którymś momencie, że może on jest uczulony na te obroże, no bo to jak ja zakładałam, to on dostawał, potem jak ona przestawała działać, to jemu ta alergia mijała i w tym roku nie założyłam mu tej chemicznej obroży i wyobraźcie sobie, że jest maj i on nie ma żadnego uczulenia odpukać, więc być może to było to, więc psikam go olejkiem, nie olejkiem, tylko tym preparatem z olejkami i to się sprawdza. Oczywiście nigdy nie ma, pamiętajcie o tym, 100% gwarancji, tak? Bo zawsze my możemy jakiegoś kleszcza zebrać, zwłaszcza, że na przykład przedzierając się przez krzaki, możemy je po prostu zgarnąć i one się dostaną. Tylko siła tych preparatów polega na tym, bo ja już widziałam, że parę razy po spacerze dolar miał kleszcza, który po nim spacerował. Tylko siła tych preparatów polega na tym, że ten kleszcz po prostu chodzi i w związku z tym, że tam cały czas jest dla niego takie nieprzyjazne środowisko na tej skórze, on sobie nie może znaleźć miejsca, w które mógłby się wbić, tak? Więc on cały czas chodzi i szuka. I bardzo łatwo go potem ewentualnie zobaczyć i bardzo łatwo go zgarnąć. No to co? No to dobra, no to zaczynamy, bo znowu długi wstęp był, ale zaraz Wam wszystko jeszcze powiem i o kleszczach, i o tym, jak zrobić ten preparat. O tym, że kleszcze są wielkim zagrożeniem dla zdrowia, no to oczywiście nie muszę Wam mówić, dlatego że dla człowieka i dla zwierząt też, no, mogą przenosić boreliozę, mogą powodować odkleszczowe zapalenie mózgu. Aczkolwiek pamiętacie też, jak mówiłam w filmie o białoporku, że jeżeli stosujemy białoporka, ale nie wtedy, kiedy nas ugryzie kleszcz, tylko też przedtem, a Katarzyna też stosuje, to nawet jak kleszcz nas zarazi, to białoporek powstrzymuje właśnie rozwój odkleszczowego zapalenia mózgu, tak? Ale musi być stosowany przedtem, musi być organizm wysycony.
No co jeszcze? No babezioza, anaplazmoza i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko bardzo ciężkie choroby, więc musimy na te kleszcze uważać. I teraz kleszcze, moi drodzy, to są takie stworzenia, które one bytują na roślinach, więc jeżeli my przejdziemy, otrzemy się, to możemy je zgarnąć. Kleszcze nie skaczą, jak czasami się myśli, że kleszcz skoczy na nas z drzewa. Nie, kleszcz nie skoczy na nas z drzewa, dlatego że kleszcze zazwyczaj są do metra, do 1,5 metra bytują na roślinach i tam sobie żyją. I my je właśnie zgarniamy gdzieś tam ocierając się o rośliny, czy przechodząc między roślinami. Dlatego lepiej dobrze zakładać właśnie taką odzież, tylko że nawet jak go zgarniemy na spodnie, to on sobie potrafi po tych spodniach powędrować. No to jest prawda, jakby druga strona medalu. Natomiast no, odzież powoduje, że one tak do końca nas nie wyczują też, dlatego że jak kleszcze działają? Kleszcze nie widzą. Nie słyszą, więc możemy sobie tam śpiewać: o mój kleszczu, nie podchodź, i on i tak nas nie usłyszy. Ale kleszcze wyczuwają. Po pierwsze wyczuwają zapach potu, zapach człowieka, tak? To jest ważne, żeby dla tego zioła, które potem z potem z nas wychodzą, czynią ten zapach potu dla kleszczy nieatrakcyjny. Wyczuwają nas po wydychanym dwutlenku węgla, wyczuwają kręgowce po ciepłocie ciała. Tak? Po tym wszystkim one nas wyczuwają, ale przede wszystkim znaczenie mają te zapachy, więc dlatego te wszystkie preparaty, które robimy, są ważne. Te, które mają na przykład olejki eteryczne, które mają karwakrol, geraniol, cytronellol, co tam jeszcze, eugenol, to są wszystko te rzeczy, które nawet w badaniach są porównywalne do wszelkich repelentów, które mają ten DEET i irkarydynę, tak? To jest ta sama siła. Niektóre olejki bardziej, niektóre olejki mniej, niektóre kompozycje olejkowe znowu się suplementują, czyli tak jak pamiętacie, kozłek i szyszki chmielów wspólnie działają silniej niż pojedynczo. W olejkach jest to samo. I teraz następną rzeczą, którą Wam powiem, to jest to, w jaki sposób my możemy sobie taki repelent zrobić. I opowiem Wam szczegółowo o tym, który robię ja. Olejki eteryczne to są takie substancje, które są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w tłuszczach. Więc my możemy sobie zrobić na przykład taki rolon, którym będziemy się smarować i rozpuścić w nośniku olejowym, czyli w jakimkolwiek oleju, chociażby słonecznikowym, właśnie olejki eteryczne. Czyli powiedzmy tam 10 ml takiego oleju bazowego i do tego dodajemy po 3-4 krople różnych olejków, o których za chwilę powiem, ale możemy również zrobić sobie taki spray. Ja wolę spray, dlatego że tam jest trochę alkoholu, który powoduje, bo ja dodaję alkohol, po pierwsze w alkoholu też się olejki rozpuszczą, bo w tym bazowym odwarze, który robię, no to jest woda, to się nie rozpuszczą, a ponieważ tam jest i gliceryna, i alkohol, to one się rozpuszczą. A po drugie, alkohol jest nośny i ten zapach się rozprzestrzenia, ale do rzeczy od samego początku. Strasznie wieje, więc ja nie wiem, czy Wy to będziecie słyszeć, czy będziecie narzekać, że gdzieś tam się Wam... Ej, chodź! Musimy się schować do lasu! Dolar! Namyślił się, idzie. Jeżeli Wam będzie przeszkadzać, no trudno, musicie się pomęczyć, ale chciałam Wam, dzisiaj jest niedziela, chciałam Wam na poniedziałek zrobić tę premierę, więc dlatego Wam to nagrywam. Co robimy najpierw? Bazą jest to, że bierzemy dużą garść wrotyczu i dużą garść czyśćca leśnego. Wkładamy do garneczka, zalewamy litrem wrzątku, bo robimy odwar i potem gotujemy sobie 15-20 minut na bardzo małym ogniu, po czym, chodź Julka,
odstawiamy i zostawiamy to do naciągnięcia i do wystudzenia. I mamy taką bazę, czyli ten wrotyczowo-czyśćcowy odwar. Bardzo proste to jest do zrobienia. I teraz odlewamy sobie na przykład, oczywiście możecie zrobić proporcjonalnie mniej, tak? Tego wszystkiego, pół garści na pół litra wody i tak dalej. No ja robię takie proporcje. I teraz z tego, oczywiście to będzie mniej, no bo wiadomo, że część ziół wyciśniemy, to oczywiście wyciśniemy, ale część ziół już tę wodę zaabsorbuje. Odlewamy z tego, powiedzmy, że chcecie sobie zrobić 100 ml i wtedy odlewamy 100 ml i do tych 100 ml dodajemy, ja robię to w dużych proporcjach, ale bym powiedziała, że dodajemy łyżkę gliceryny. Dlaczego gliceryny? Dlatego, że ona po pierwsze utrwala zapach, po drugie trochę konserwuje nam ten preparat, a po trzecie też rozpuszcza olejki, tak? Ułatwia rozpuszczanie olejków. I dodajemy do tego 10 ml spirytusu. Tak jak mówiłam, spirytus jest lotny, więc ten zapach się będzie roznosił, co jest nie bez znaczenia. I również pomoże nam rozpuścić olejki, no i również nam to zakonserwuje. I teraz to wszystko mieszamy. Zresztą przed każdym użyciem my musimy to też wstrząsnąć, dlatego właśnie, żeby to się nam wszystko połączyło, bo one troszeczkę będą się te olejki być może wytrącać. Więc za każdym razem dobrze trzeba to wstrząsnąć. I teraz do tego my dodajemy sobie po 15 kropelek olejków. I jakie to są olejki? Możemy sobie dodać olejek goździkowy. To jest taki charakterystyczny olejek, bardzo ciemną ma barwę, więc musimy też uważać ten preparat i od odwaru z wrotyczu, z czyśćca i od na przykład olejku goździkowego. On ma jednak taką ciemniejszą barwę, więc na białe rzeczy, jak pójdziemy do lasu czy na jasne, musimy zrobić nawet najpierw jakąś próbę, czy on nam tego nie pofarbuje, bo raczej może zostawić ślady. Ale ten olejek goździkowy jest bardzo niemiły kleszczom i bardzo skuteczny. Było takie badanie nawet w 2021 roku, Ovolabi chyba, czy ktoś to robił, że potwierdziło, że ten olejek goździkowy ma nawet 80% skuteczność, jeśli chodzi o przeciwdziałanie atakom kleszczy. Dlaczego? Dlatego, że te olejki wszystkie też one je dezorientują kleszcze, tak? One trochę działają tak właśnie na nie dezorientująco, ale też gdzieś tam się doczytałam, że być może w jakiś sposób na ich układ nerwowy paraliżująco, więc one są takie wygłupiałe i dlatego też nie mają siły i mocy do tego, żeby nas w tym swoją właściwą energią zaatakować. Dalej jest olejek tymiankowy i olejek citronella. I one tam mają właśnie geraniol, citronellol i tak dalej. Tymol w olejku tymiankowym. I znowu są badania na tymianku, na olejku tymiankowym chyba w 2025 roku Gigliotti, na tej cytronelli z tymiankiem, bo to było badanie w 2017 roku bodajże, które wykazało, że właśnie ta kombinacja olejków, citronella i tymianek jest silniejsza. Jak to tam było? Czekajcie, że mniejsze ilości tego olejku, ale w połączeniu citronelli i tymianku są silniejsze w działaniu niż pojedynczy olejek nawet w większej ilości. O tak. Więc to są super olejki i one też świetnie działają i mogą być w takich preparatach stosowane. No i szczególnie taki ulubiony przeze mnie olejek geraniowy. On ma geraniol przede wszystkim, ale też citronellol. I tutaj, czekajcie, zejdę z tego słońca. I tutaj też były badania, nawet opublikowane chyba w 2013 roku przez takie czasopismo Journal of Agriculture
and Food Chemistry. Tak, Journal of Agriculture and Food Chemistry, chyba z 2013 roku. I tam odkryto, że olejek geraniowy jest tak samo albo i nawet bardziej skuteczny niż te wszystkie repelenty, które zawierają DEET, czyli ten taki wiodący, tak, składnik chemiczny. Tam jest jakaś frakcja w olejku geraniowym, ja już teraz nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa, 10 epi coś tam, ale to powoduje, że on jest taki bardzo, bardzo skuteczny i to chyba właśnie on też powoduje to działanie neurotoksyczne na układ nerwowy kleszczy, w związku z czym one po prostu są zdezorientowane i nie potrafią nas zaatakować. I jest taka substancja jeszcze, która się nazywa eukaliptus cytrynowy i ona ma w sobie substancję o nazwie PMD, czyli paramentano 3,8-diol, chyba tak jest pełna nazwa tej substancji. I znowu pokazano, że ona jest tak samo albo i nawet bardziej skuteczna niż ten chemiczny DEET, czy DEET, nie wiem jak to się czyta dokładnie, bo ja z tymi chemicznymi związkami stosowanymi to nie za bardzo się w to wczytuję, więc piszcie albo nie piszcie, no co to za różnica. DEET, wiadomo o co chodzi. I też były jakieś badania, które nawet zostały opublikowane w czasopiśmie, już w tej chwili nie pamiętam jakim, jak będzie Wam na tym zależało, to jak to gdzieś odszukam. Ale właśnie potwierdziły, że one dezorientują kleszcze również i czynią nas nieatrakcyjnym dla kleszczy, jeżeli zastosujemy również ten olejek z eukaliptusa cytrynowego. No oczywiście możecie sobie dodać inne, możecie sobie dodać trawę cytrynową, możecie sobie dodać również olejek z drzewa herbacianego, szałwiowy, miętowy, lawendowy. To są wszystko olejki, które się sprawdzają. Ale ja bym taką kombinację 4 olejków po 15 kropel do tych 100 ml dodała i się spryskiwała. Można trochę wetrzeć, na przykład ja w dolara wcieram to trochę, albo można po prostu tylko spryskać. I jak mówię, słuchajcie, nic nie daje 100% gwarancji, tak? Nie ma takiego środka. Nawet leki chemiczne nie dają 100% gwarancji. Zioła też nie dają 100% gwarancji w poszczególnych przypadłościach czy chorobach na wyleczenie. Nie ma tak. Ale ja zanim Wam to podałam, to też przebadałam. Empiryczne doświadczenia nasze pokazują, że on działa, bo jeszcze tam jakieś chodziły 1-2 dni, ale my stosujemy już 2 tygodnie i już po tych 2 tygodniach też, chyba że ktoś codziennie psa kąpie, ale nawet i tak gdzieś tam to w skórze zostaje. Ja Wam powiem, że taka ciekawa sytuacja, że jak robiłam to gdzieś mieszałam i w garnku, i potem w misce domieszywałam tych olejków, przelewałam i włożyłam to potem do zmywarki i ale już puste naczynia, tak, z resztkami tego. I powiem Wam, że przez 4 czy 5 myć, jak się otworzyło zmywarkę, to cały czas jeszcze pachniało, mimo że ona myje, płucze i tam są te detergenty, ale pachniało tym preparatem i olejkami, więc to są naprawdę silne i skuteczne też substancje. Kurczę, cały czas idę w tym słońcu, chyba to będzie źle wyglądać, ale to nic. Dobrze, słuchajcie, kochani, to mamy to. To się ukaże dzisiaj jako premiera. W przyszłym tygodniu planuję zrobić film o tym, jak wykonać samodzielnie krople Chareckiego do oczu z glistnika, dlatego że tyle jest bzdur. W tak zły sposób ludzie te krople robią i pokazują, nieumiejętnie dobierają proporcje. Między innymi tam mówią, że w stosunku 1:1, ale nikt nie powie, czy to jest wagowo, czy objętościowo. Widziałam, że właśnie większość robi stosunek 1:1, biorą pół szklanki tego, nie guzik, prawda. A jak wiecie, ja zresztą Wam tę konwersację mogę tutaj załączyć, ja napisałam do Chareckiego i on mi odpisał, więc ja dokładnie wiem, jak te krople się robi. I chyba zrobię dla Was taki film i po prostu Wam tam wszystko pokażę krok po kroku. To my z Dolisiem już się z Wami dzisiaj żegnamy.
Idźcie po ten glistnik, bo on teraz kwitnie. U nas zakwitł trochę później, bo w lesie wszystko później kwitnie, ale ja już nie próżnowałam. Zresztą zrobiłam post, widzieliście. 1 maja poszłam po glistnik, zrobiłam ekstrakt solankowy, czyli ten ringlicer, czyli gliceryna z płynem Ringera. Zrobiłam macerat, wycisnęłam sok, także no z tego glistnika trochę przerobiłam, ale teraz jeszcze zrobię dla Was krople Hareckiego, bo moje się skończyły. Jak zrobimy tę bazę, to ta baza prawidłowo zrobiona może być przechowywana nawet do 5 lat, więc ja miałam zapas sprzed 2 chyba lat, bo też nie trzymam 5 lat do końca, ale chyba sprzed 2 lat, no ale miałam. No to Wam wszystko opowiem, między innymi tam ludzie mają wątpliwości, dlaczego my gotujemy miód, jak on pozbawia się wtedy właściwości. Miód w tych kroplach Hareckiego nie ma być suplementem diety, tylko ma być po pierwsze substancją konserwującą, bo ma tam cukier, a po drugie, że właśnie to gotowanie z glistnikiem powoduje, że on zmienia chemicznie strukturę glistnika i powoduje, że on nie jest toksyczny właśnie, jak my sobie potem do oczu te krople wkraplamy, tak? Więc ja już uprzedzam, jeszcze to o tym będę mówić w filmie, wszystkie komentarze na zasadzie po co gotujemy miód. Jeżeli ktoś chce się miodem posilić, to sobie może łyżeczkę zjeść albo właśnie w wodzie letniej rozpuścić, na noc zostawić i rano wypić, a tutaj akurat miód w tych kroplach pełni zupełnie inną funkcję. Chodź do Lisiu, idziemy dalej. Leniuszku, chodź, no chodź. No zobaczcie, czy on nie jest słodki. On jest moją niunią, chodź. Idziemy, niunio, chodź. No dobra, to czekajcie. No, to Katarzyna już się z Wami żegna w takim razie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i skorzystacie i zrobicie sobie taki preparat i będziecie mi pisać w komentarzach, czy u Was się sprawdził, czy się nie sprawdził. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo pamiętajcie, że w naturze jest moc. No to my ściskamy Was, pozdrawiamy. Ja taka dzisiaj trochę rozczochrana jestem, no ale trudno, bardzo, bardzo mi jest przykro. Nie zawsze wszyscy muszą być tacy piękni i eleganccy. A my w lesie, to różne nam się zdarza mieć formy, również włosowo-makijażowo-ubraniowe. Dobra, to na razie, trzymajcie się zdrowo. Jezusie, wieje strasznie, ale jeszcze na koniec chciałam Wam tylko powiedzieć, jakie ja konkretne stosuję te olejki, bo pewnie znowu będą pytania, więc konkretnie ja w tej miksturze, którą zrobiłam teraz, bo najprawdopodobniej będę to też mieszać i zmieniać. Jak mówiłam, wybierzcie sobie 4 olejki z tych podstawowych, 3-4. Ja stosuję tak: citronella, tymianek, goździkowy, geraniowy, lawendowy. 5 olejków. Ja na bogato, jak zwykle. Więc gwoli ścisłości, już tylko to doprecyzowuję. I papa, na razie, bo nas zaraz zmiecie ten wiater.